Czym był cyrk Motyli? Takim cyrkiem, gdzie się nie pokazywało ludzkich wad, tylko talenty bardziej. Bardzo dobrze. Czy ten główny bohater filmu, Will, na początku, w tym pierwszym miejscu, w którym żył, pracował, czy on był tam szczęśliwy? No nie był, bo on był tam obrażany, że tak wygląda. Inni ludzie się z niego śmieli, że nie jest normalny. A w jaki sposób go obrażano? Na przykład te dzieci rzucały w niego pomidorami. A w jaki sposób go zapowiadał ten szef tego namiotu? Że boskowi... Ala? Że go Bóg nie kocha i że to przez to, że go Bóg nie kocha, nie ma kończyn. Dobrze, a ten Mr. Mendes, tak? Ten, który jak gdyby odkrył go, ten właściciel cyrku Motyli. Co on w nim takiego dostrzegł? Monika? Że jest wyjątkowy w swoim rodzaju, że się czymś różni od ludzi i że też ma jakiś talent w sobie. Czy Will się zmienił w tym cyrku Motyli? Dominika. Tak, zmienił się. A w jaki sposób? Odkrył swój talent. Nie miał tego. A dlaczego się zmienił? Ponieważ właściciel tego cyrku wierzył w niego, wierzył w jego możliwości i w to, że jak dostrzeże piękno, to nie będzie siebie uważał jako właśnie tego złego, tego, który jest właśnie ukarany przez Boga tym swoim wyglądem. Co was w tym filmie najbardziej zaskoczyło? Kacper. Jak on wypłynął sobie z wody. W tej rzece, tak? A czy spodziewaliście się tego, że człowiek, który był tak naprawdę upokarzany wcześniej, czy on się może podnieść z czegoś takiego? Czy w ogóle chce mu się żyć dalej? Szymek? Nie gadamy. To jest film. Słucham? No, poniekąd tak, bo to film, ale ja się bym nie spodziewał, gdyby to było naprawdę. No to co was jeszcze zaskoczyło? To, że ten prowadzący tego Mendes? teatru, to on odkrył w nim jednak jakiś talent. On mówił, że ma jakiś talent, a ten właśnie ten, co nie miał żadnych końców, nie wierzył w jego słowa. Jaka była różnica między tymi dwoma cyrkami, w których pracował Will? Dominik. O, w jednym go lubili, w drugim nie. Ale w ogóle, nie chodzi tylko o samego Willa. Chodzi o cały ten namiot. Czym się różniły te dwa cyrki? Pierwszy i ten cyrk Motyli. Ala? Ten pierwszy był taki bardziej straszny, tam były jakieś takie lalki, byli bardzo dziwni ludzie, a w tym drugim to właśnie były jakieś takie niesamowite rzeczy, ludzie tańczyli i ogólnie uśmiechali się. No to w takim razie, na czym polegała rozrywka w tym pierwszym namiocie? Pokazanie jacy ludzie są słabi i słabych ich stron, a w tym drugim jacy są dobrzy, właśnie ich dobrych stron. No i właśnie, teraz to pokazywanie tych słabych i mocnych stron. W tym pierwszym cyrku na czym polegała zabawa? Basia. Poniżanie ludzi. Dokładnie, na poniżaniu ludzi. A w drugim cyrku? Na pokazaniu ich właśnie dobrych stron, ich motywowaniu. Dobrze, w tym drugim cyrku, pamiętacie jacy tam byli artyści w cyrku Motyli? Motyli. Był kto? Siłacze. A skąd był ten siłacz? Skąd Mendes go wziął? Kim on był wcześniej? Jakieś. Skąd? Dokładnie, po prostu rozrabiał. Kto tam jeszcze występował w tym drugim cyrku? Poppy. Kim on był? Wcześniej, a później? Grał na akordeonie. A co w nim odkrył Mendes? No, że jest... No właśnie, że jest Jakim? akrobatą. Wysportowanym. Najstarszym, tak? Najstarszym żyjącym akrobatą. Kto tam jeszcze występował? Jeszcze taka kobieta była, która była w ciąży. Nie pamiętam jak się nazywa. No i ona i ją wywalili z nie wiem skąd. Wywalili ją jak była w ciąży. I on właśnie odkrył ten Mendes. I ona urodziła tego syna od tego, co... I co robiła w tym cyrku? No ona tańczyła. Kto tam jeszcze był? Ona chyba Człowiek latała. guma. Człowiek guma. Najbardziej wygimnastykowany człowiek na świecie. Była podana informacja, kim on był wcześniej? Czy możecie sformułować, określić jakiś, stworzyć wniosek po tym filmie? Jaki każdy z was wysnuł swój, dla siebie wniosek? Monika. Każdy się różni, ale musimy to zrozumieć, a nie się dlaczego z kogoś wyśmiewać. Szymek? Każdy ma w sobie talent. Super. Człowiek ma prawo do życia. Tak? Wierzył w swoje talenty. Dobrze, uwierzył w swoje talenty. Nie, po prostu wierzył w siebie, że miał o sobie inne zdanie niż oni wtedy o nim mówili.
Dobrze. Szymek, ty powiedziałeś coś ważnego. Ten fragment, cytat z filmu. Im trudniejsza podróż, tym większe zwycięstwo dla ciebie. Tak. Im trudniej, tym większe zwycięstwo. Dobra. Czy film się wam podobał? Polecicie go ewentualnie waszym kolegom, koleżankom? Ile osób się popłakało? Przyznajcie się. Nie, ja Okej. Dobra, dziękuję bardzo.